freedom. We take the battle to them. Siema, z tej strony Optimus. Jesteśmy dzisiaj na Królestwie 2901, gdzie jesteśmy u króla tego królestwa, czy u Oliego. Siema, Oli. Siema. Zaprosiłem tu do Oliego na mój kanał, żebyśmy troszeczkę pogadali sobie o nim, o jego królestwie. Oli już jest też takim graczem, który tutaj trochę gra w tą grę. No i jakiś czas temu mój zapłon trochę był spóźniony, ale Oli już do jakiegoś 6 miesięcy jest królem 2901, więc mamy kolejnego polskiego króla, tak jak ostatnio nagrywaliśmy o Lilith Devil czy o Bezie i jej 2426, tak samo dzisiaj nagrywamy po prostu odcinek o Olim i o jego królestwie na 2901. Powiedz mi, Oli, jak ogólnie tutaj może trafiłeś, jak tutaj po prostu, co się na tym KD działo, czy tu jesteś od początku, czy od jakiegoś czasu? Wiem, że tam miałeś parę sytuacji z tym KD, że raz byłeś, raz wracałeś i tak śmieszne sytuacje tu wyglądały. Opowiedz może tak widzom, jak to mniej więcej wygląda u ciebie. Dobra, no to tak na krótko, no to zacząłem grać w 2901 właśnie. To było Mhm. moje pierwsze konto, nie wiedziałem nic o żadnych projektach skoczków, o żadnych wielorybach, topowych sojuszach, nic takiego. Mhm. Przyszedłem tutaj w ogóle z gierki Tribal Wars, więc tam się podbijało inne wioski, więc zaczęło się od tego, że pierwsze co zrobiłem, to najechałem wioskę obok mnie, która była AFK i się dziwiłem, czemu nie mogę jej przejąć, ani nic takiego. No i tak trafiłem do polskiego sojuszu potem, gdzie mi wyjaśnili, że ta gra trochę inaczej działa i że tutaj się nie przejmuje tak wiosek, tylko się można wyzerować, ukraść surowce, ale twojej wioski nigdy nie stracisz. Mhm. No i to mnie zadowoliło, to mnie trochę zatrzymało przy tej grze na początku. No i sobie siedziałem w tym sojuszu, powiedzmy coś tam się rozwinąłem, ale gracze też nie byli najlepsi. Myśleliśmy, że ta gra polega na walce po prostu z tym królestwem, w którym jesteś i że tu masz się rozwijać tylko. Mhm. I w czasie tam jednego z eventu jakiś gościu z topowego sojuszu właśnie mnie zobaczył, też Polak napisał i zaprosił mnie tam do nich. Rozstałem się z tą grupą, z którą grałem, którą poznałem też na gierce, więc nie było nic tam przedustalonego nigdy ani nic. Mhm. Im się to trochę nie spodobało, ale to już inna sprawa. No i sobie dołączyłem do tego pierwszego sojuszu, tam byli super ludzie, pomogli mi się trochę rozwinąć. Ale niestety była wojna domowa w królestwie z dużą ilością palenia, powiedzmy tak z 4 topowe sojusze na 3 niższe. Mhm. No i goście, którzy byli ze mną, stwierdzili, że oni nie mają siły tego ciągnąć dalej i oni chcą migrować do innego królestwa. No i że jako cały sojusz migrujmy do 2902. Mhm. Tam spędziliśmy pierwsze KWK, które przegraliśmy. Początkowo było 2902 i 2904 na 2901 i 2903. Mhm. Potem 2903 się rozdzieliło z 2901, no i koniec końców 2901 solo wygrało KWK poprzez pewnego gracza, Monkey Clown, Mhm. który jest totalnym krakenem. W pierwszym KWK zrobił 2 biliony KP i 10 milionów martwych T5. Dużo. Historie były śmieszne, wiesz, na przykład nocą całą biliśmy jego flagę, on solo ją uzupełniał, zbiliśmy go, a w końcu po 2 dniach w Kingslandzie do 50 milionów, chłop TPK-uje obok siebie 70 milionów w farmę, przesyła se surowce i trenuje jednostki do 110 milionów z powrotem. I oprócz tego mieli jeszcze tam z 6 T5 graczy, a nasz wielorybek się obraził, bo nie dostał top 1 Charles Martella, bo nic nie farmił. Przykro, Charles Martel. No, 110 milionów wielorybek sobie farmił barbarzyńców, jak my się biliśmy. Mhm. No ale byłem w tym 2902, no i też mi nie pasował leadership totalnie, bo był łączony. To był gracz Wolf i Sołtów. Mhm. Tego co wiem, Sołtów dalej jest królem w 2902, całkiem spoko ziomek, ale Wolf był... nie był dobrym królem, ani osobą, ale to już inna sprawa. Więc wróciłem do 2901, które niestety miało kolejną wojnę domową zaraz po moim przyjściu. Oho. Potem przyszedł do nas ze specjalnej migracji kolejny Kraken, 180 milionów mocy. To był jeszcze stary czas, więc pełny kryt EQ to było takie, wiesz, top tier. No i on miał właśnie takie na kawalerii. I on miał być naszym rally liderem, ale też mu coś nie zapasowało nagle. Podobno z tego co znamy historię, no to jego konto zostało ukradzione przez wietnamskiego gracza i nie był w stanie go odzyskać, więc on opuścił grę. Wietnamski gracz totalnie obrócił się jako rogił i KWK2 wygraliśmy również dzięki 2891.
za czasów świetności. To było królestwo Bilala, Godfathera. Mhm. No ale, że królestwo się rozpadało, wiele osób migrowało, w tym właśnie Monkey Clown. No i on poszedł do 2902. Ja obiecałem, że nigdy tam nie wrócę, więc skończyłem w 2964. No ale zaraz po odejściu żałowałem mojej decyzji, bo ci, z którymi migrowałem, przestali grać. Mhm. 2964 okazało się kompletnie innym królestwem niż było obiecane. Mhm. No i trochę tam utknąłem, bo nie miałem gdzie pójść, nie znałem nikogo, nie znałem innych królestw. Aż do momentu, gdzie napisał do mnie znajomy z 2901, Nice One, który był królem wtedy, że mówi dawaj z powrotem, wracaj, naprawiłem królestwo. Znowu jest do czego wracać. Ja mówię spoko, stary, bardzo przyjemnie mi się z tobą grało, wracam. Tylko proszę się trzymaj mnie z daleka od leadershipu, bo nie mam po prostu do tego siły. Byłem i w 2902 i w 2964 R4, ale byłem tam bardziej po to, żeby chronić znajomych, niż po to, że actually chciałem robić tą robotę dla królestwa i o nie dbać, bo mi się po prostu bardzo nie podobały królestwa. Więc nie widziałem sensu marnowania dużej ilości czasu i energii dla królestwa, które po prostu nie oddaję. On mówi spoko, nie ma sprawy. No i ja tam ustalam ze znajomą, czekamy już z grupką 2 osób. I mamy z tymi, którzy zostali, mamy takie dobra, wracamy jak najszybciej jak się da. Migrujemy po prostu do 2.1 jak tylko, bo ponieważ 2.964 ma później KWK, no to musieliśmy czekać, bo oni byli ciągle jakby w innym seedzie. Nie w seedzie, tylko wiesz, oni mieli KWK 3, my mieliśmy 2, oni mieli 4, my mieliśmy 3. Więc musiałem czekać, aż skończymy pierwsze SOC, żeby móc do nich dołączyć. Bo byliśmy w tym samym czasie, więc też w trakcie nie mogłem migrować. No ale skończyłem pierwsze SOC, migrowałem dosłownie w sekundzie, gdy się otworzyło. No i wchodzę do tego królestwa z tymi znajomymi. Wita mnie ten król i pierwsze co mówi to no ogólnie jesteś teraz ze mną jakby drugim królem. Ja mówię takie co? Trochę mnie zdziwił chłop, ale no nie miałem za bardzo co zrobić, więc mówię dobra, niech będzie, pomogę mu jak mogę. No i zaczynamy pierwsze KWK i znowu odzyskałem chęć grania w grę. W międzyczasie mieliśmy projekt skoczków, który niestety też nie wypalił. A jaki to był projekt, jeżeli mogę wiedzieć? KWS 3254, tam była grupa. 3, 2, 5, 4. Tak, ale 5, raczej 4. już się wszystko porozpadało. Coś mi Wszyscy, też to mówi, 3, 2, 5, 4. No nie wiem, bo ja tam parę projektów, jak były polskie, to jakieś tam miałem, wiesz, pisali do mnie ludzie o wsparcie i tak dalej, ale nie wiem, czy właśnie 3, 2, 5, 4 też było. No spoko, dlatego tak się No podpytałem. bez znaczenia tak naprawdę. Grupa się tam rozpadła, Mhm. bo zaczęliśmy się kłócić bardzo w zarządzie o takie pierdoły. Mhm. I źle się pracowało ludziom po prostu tacy, którzy nie pasują do siebie. No i ja tam mówię, dobra, wiecie co, ja totalnie mnie to nie interesuje, ja biorę to konto, robię jako farmę do głównego, wy tam róbcie co chcecie. Grupa się rozpadła totalnie, w ogóle większość przestała grać, ale poznałem bardzo fajnych parę osób. Właśnie nie wiem, czy tam co Optimus pokazuje, ale na mapie możecie zobaczyć pewnie obok mojego miasta Mira. To jest jedna z tych osób, która była w tym projekcie skoczków. I ona w ogóle mnie uczyła sporo gry, dała mi bardzo dużo porad. To jest osoba, która jest praktycznie, że free to play. A ona jest z jakiego kraju? Że mogę spytać? Meksyk, Meksyk, jeśli się nie... Tak. No i to jest jeden z najlepszych free to play graczy, jakich znam. Drugim będzie Malroy, który dołączył do nas po ostatnim KWK. No i co tu dużo mówić. Wróciłem sobie do tej 01, zacząłem grać, graliśmy jedno KWK, zagraliśmy drugie. No i tam pod koniec drugiego ten kumpel król mi mówi takie: wiesz co, ja już nie mam siły być królem, ja ogólnie migruję po tym KWK. Ja mówię takie, co? Ale jak to? Ja chętnie ci pomagam jako wsparcie dla króla, ale nie czuję się gotowy być królem, no nie? A on mi takie spoko, Super J i Samson ci pomogą, 2 bardzo dobrych graczy również. No mówię, dobra, no to z nimi sobie jakoś poradzę. No ale tu się okazało, że Super J tydzień później przychodzi z wiadomością, że strasznie ma problemy w pracy, więc musi się na tym skupić, on niestety będzie opuszczał grę. I odszedł. A Samson powiedział, że obiecał koledze rozwinąć królestwo, więc również migrował. I nagle z wszystkiego, co było gotowe itd. itp. Zostałem sam. No i sam musiałeś No ale... Tak, ale powiem ci, że R4, które miałem, były bardzo pomocne. Oferowali pomoc prawie że 24/7. Oprócz CJ'a i Mono, wszyscy są prawie że free to play, nie są spenderami, więc nie mamy jakichś wielu rybów w KD. Jedynym jest tak naprawdę CJ.
No ale sobie radzimy bez tego nawet. No, wy jesteście w seedzie C, nie? Taki Wiesz co, teraz przez migrację i przez to, że mamy jednego gościa 100 milionów w strefie pierwszej, skaczemy między tym C a B dosyć często. Więc jak będzie kolejne KWK wyglądać, no to jedyne co mogę powiedzieć to jakiś high seed C, low seed B. Więc prawdopodobnie A ile takich kont macie aktywnych, w sensie podczas KVK? aktywnych bez farm mamy, No, bez czekaj, farm. tu jest 1,978. Bez farm będzie to około 80 kont. Mhm. Czyli taki standard na seedzie C, gdzieś, bo przynajmniej 60-80 taki gdzieś mają. Standardzik, w miarę patrolujemy sobie seeding. Mhm. Jak ci mam powiedzieć na chwilę obecną, bo sprawdzałem dosłownie 2 dni temu, Mhm. to mam tutaj zapisane, no bo trzeba jednak kontrolować. To Oczywiście. jesteśmy w seedzie C 8,8 biliona mocy i 128 bilionów KP. Mhm. Gwiazdę Więc- wy zdobyliście teraz w wakacje, nie? Tak. To była Mhm. nasza druga gwiazda. Pierwsza jest KWK1, ona jest na naszej farmie, bo Mhm. ten znajomy w czasie jakby odzyskania KD z rąk tego wieloryba Mhm. stwierdził, że on nie chce mieć powiązanego nic z historią tego, co było w 2901 i on tworzy nową historię. Mhm. I pierwszą gwiazdkę zdobyliśmy właśnie jako Private Paradise 2 KWK temu. Potem Tak. ja przejąłem rządy, zmieniliśmy nazwę też, bo chciałem mieć jednak coś swojego. No wiadomo. I nazwa się bardzo przyjęła, dobrze wszystkim się podobało. Mhm. No i przegraliśmy niestety ostatnie KWK, ale było bardzo przyjemne. Jeśli chodzi o statystyki, no to są w moim profilu na Autorachu wszystkie, które zdobyłem w poprzednim KWK. Mhm. I kile, i śmierci, i leczenie. No dużo, Eee, 106. więc- Dużo, no. dużo speedów miałeś. Tak mówię, dużo zużyłeś też, nie? No, tak jak mówiłem Optimusowi przed odcinkiem, zostało mi 18 minut speedów po KWK, No. licząc wszystkie i trening, i leczenie, i uniwersalne, więc no, było krwawe KWK. No to dobrze, takie są najlepsze, nie? No, absolutnie, ale zyskaliśmy za to kilku bardzo dobrych migrantów. To też dobrze, plusy daje. Jak chcesz, mogę ci ich pokazać, tam wszystko do ogarnięcia. A to jacyś są? W sensie Fantif albo coś takich tych... Nie, żaden nie z R4. Fantav jest Polakiem, tak. A, okej. Mój pomocnik polski. Mhm. No ale nie, żaden z nich nie jest Polakiem, ale 2 osoby z najwyższą mocą w KD, czyli Malroy i Toraki. Toraki właśnie widzę, no. Mhm. No, Toraki jest naszym nowym liderem, rally liderem kawalerii, Mhm. prawie pełnym EQ tier 5. Mhm. No i tak. Mhm. Ale to dobrze, bo to zawsze takie jak wchodzą. Znaczy, ja zauważyłem, że niektórzy tacy mocniejsi gracze sam wolą pójść sobie do tego niższego seedu, bo też na tym seedzie C, D też mogą, wiadomo, że tak nie ma takiego, wiesz, ciśnienia, że dużo się gra po prostu i też mogą trochę tam zwolnić, jeżeli chodzi, wiesz, życie i tak dalej. Wiesz, co mi chodzi, nie? Wiesz co, powiem ci tak, że u nas w KD działa to podobnie, ale inaczej. Mamy dużo tych osób, które są takie właśnie w stylu, że no, my mamy życie, my mamy pracę i tak dalej, Mhm. ale to jest w off-sezonie. W off-sezonie u nas aktywność jest dosyć niska. Mhm. No, w KVK już inaczej, nie? Tak jak teraz mamy 7 osób online na przykład, a mamy Mhm. królestwo głównie Europa, Ameryka plus trochę Azji. Mhm. Więc no powinno być więcej tych osób w tym momencie. Powinno Mhm. być tak z 20. Ale wiesz, no ludzie mają pracę, wysłali sobie farmy, to trochę nie ma co robić, to nie męczymy też. W off-sezonie co kto robi, to mnie trochę nie interesuje, tak długo jak przestrzega limitu mocy. Mhm. A w KWK jest kompletnie na odwrót. Cały czas mamy prawie po 30-40 osób. Jak są walki, to ludzie nie śpią, tylko siedzą, nawet po 13-14 godzin. Mhm. Widać tą motywację i że jednak każdy chce pomóc i walczyć jak może. Czy to lepiej, czy to gorzej. Także tu nie mogę nigdy nic powiedzieć. Mhm. No i tak, jeśli o to chodzi, to tak to wygląda. A powiedz na mi- KWK też barby no. bardzo ładnie lecą. I A, forty. czyli macie jakby tak aktywność. A powiedz mi jeszcze taką jedną rzecz. Na jakie ty marsze może grać? No albo na ile? Bo to też pewnie zaraz może przejdźmy ogólnie do twojego konta, jak ty po prostu to sobie rozwijasz i jak to grasz tutaj po prostu. Nie, na te- jasne, absolutnie. No. No to ja zacząłem jako main kawalerii. Mhm. Przez pierwsze
4 KWK grałem na 2 marsze kawalerii. I najpierw był to Mina Cao i Saladin YSG, a potem się to zmieniło na Nevsky Żołn i Huo William, ewentualnie Huo Żołn, Nevsky William. Poprzednie KWK było moim pierwszym KWK, które grałem na więcej niż 2 marsze. I grałem je na 5 marszy. Bo zbierałem długo EQ, byłem taki, czy ja chcę ulepszać kawalerię, czy ja chcę robić jednak coś nowego. No i tak czekałem, wyszedł ten Belisarius Prime. Moje serce mnie na kawalerii pękło na pół i stwierdziłem, że pora zrobić Zugę, pora zrobić Liucze, bo to są jednak 2 takie mainstreamowe marsze. Alexa tam miałem zrobionego z kiedyś, myślałem, że to jest błąd, okazał się bardzo użyteczny w tym momencie. No tak. No i z Jeszcze MG sobie zrobiłem Ashurka. No i biegałem na 5 marszy Ashur YSG, Zugę Herman, Huo Żołn, Nevsky William i Liucze Alex. I miałem zrobione 6 EQ na miasto, był to Heraklius Lapu Lapu z Girem na Leadership. Którego teraz w tym KWK planowałem czasem używać z Honda AFL. Ewentualnie ciągle rozmyślam zrobienie Filipa drugiego. I bieganie po prostu Honda Filip, ale to jest taki rozmysł średni, bo wierzę, że kawaleria dostanie cudownego dowódcę i chce mieć na niego głowy. Znaczy Filip na razie tak wstępnych, jakby tak powiedzieć, dokładnie Filip II z takich wstępnych informacji i tam przypuszczeń różnych tam content creatorów i tak dalej, wychodzi na to, że może być fajnie grywalny, wiadomo, z Trajanem, z Ragnarem, z Ashurbanipalem, czy z zwykłym Williamem kawalerii, no ale jak to będzie, tak, to zobaczymy. Absolutnie myślałem też ewentualnie o wymiance YSG i wyrzuceniu go od Ashura i wyrzuceniu tam Filipa. Jako drugiego, nie? Ja też tak. Jako drugiego i wtedy mógłbym biegać Huo YSG. Tak. Co byłoby, no pewnie jak słyszysz, to ja lubię glass kanony. Tak. Obecnie moimi 2 najlepszymi marszami jest Huo Honda, ponieważ sobie tak zmieniłem, dużo lepiej mi się gra w ten sposób niż William. Jest dużo bardziej tankowny, a wciąż zatrzymuje te swoje chore obrażenia. No i Zugę Herman, na którym fortunnie bądź niefortunnie dla niektórych siadł mi kryt na każdym itemie na atak. No to też I tylko na tym. Do tego w armamentach pewnie wyślę ci potem zdjęcia tego wszystkiego, żebyś mógł coś z tym porobić. No to mam 12% ataku prawie i 5,2% all damage'a. Plus wszystkie 5 armamentów jest na damage również. Wklejmy to gdzieś po prostu, jak o tym mówimy gdzieś tam w filmie w lewym górnym rogu. Postaram się to po prostu wkleić. Nie ma problemu, absolutnie, wiesz. Ja się śmieję czasem, że jak wpisujesz w Google definicję glass canona, to mój Zugę wyskakuje. No nie, grasz totalnie troszeczkę inaczej niż jak meta jest, nie? No bo ja też na przykład też się bardziej do mety przekonuję. Tak samo jak ty mówisz o Liu Aleksander, fakt, że to jeszcze do wyjścia Ragnara był taki bardzo chodliwy, a teraz to taką top dwójką, jak widzę, no to wiadomo jest William, Liucze, no i Ragnar i Scipio Prime, nie? Absolutnie się z tym nie kłócę, to są jednak dwa topowe marsze piechoty. Jedyne co czasem dopowiem to, że WW Liucze zrobi ci lepszy raport personalny jako oddział, ale Alex Liu, czy tam Liu Alex raczej jednak dużo więcej ci pomoże do innych marszy. Jednak 3 targety biorące 30% więcej damage'a od 5 marszy, tak jak grasz multimarsz, no to jest jednak chore. Szczególnie, że ja teraz planuję, albo często już gram nawet na Liucze z dramsami, które dają więcej gniewu, więc u mnie ten Liucze jest jednak taki trochę bardziej support marsz zrobiony niż mainstream damage march. Bo jak już mam tego Huo i tego Zugę, no to jednak jeszcze Ashura, który też jest trochę taki glass cannon, no to też sobie już wolę zrobić jednak trochę coś, co mi będzie wspierać te marsze, niż kolejny marsz, który zadaje obrażenia. No teraz będziesz miał jeszcze, teraz Filip wejdzie, to już w ogóle, jeżeli ten Filip będzie tak grywalny z tymi parami, co rozmawialiśmy, właśnie między innymi powiedzmy z Ashurbanipalem jako ten drugi,
No to już będzie w ogóle takie, wiesz, bufowanie tych 5-6 marszów. No fakt, nie ukrywajmy Filipa, żeby jego w ogóle zrobić i żeby to tak pyknęło właśnie z Ashurem, to musisz mieć gdzieś te 5-6 marszy, żeby to w ogóle miało sens, jeżeli chcesz go kontynuować. A Tak, bo dwa, pamiętajmy, że są no. bufy priorytetyzowane dla samego siebie, Tak, jeśli tak. ty używasz czegoś, czego Tak. ludzie często nie wiedzą, więc warto wspomnieć. Tak, samo tak, jeśli tak. chodzi o bębny, no to No. jak ich używasz, to twoje marsze są priorytetyzowane, dopiero potem wspiera się marsze sojuszników. Tak, Chyba, że tak. twoje marsze są dużo dalej w jakiś sposób. Tak, no ja też teraz tak myślałem właśnie jak robię piąty marsz, robię łuków, zastanawiałem się czy ring z hornem, czy ring z bębnami, ale chyba jednak zostanę na tym ring z hornem. Bardziej pomyślę o tych bębnach powiedzmy przy 6 marszu, chociaż niestety u mnie przy girze, który mi tam wiesz dropi i tam co potwierałem, no to niestety w 6 marsz to tam się zakłada, że będzie inżynieria. No ale zobaczymy. No, ja właśnie tak jak mówię, ja też czekam tak jak ty, na Filipa, jak to ostatecznie będzie, no i bo też mam złote głowy właśnie na kawalerię, no bo ja jestem też kawalerzystą i też ubolewam nad tym wszystkim, co tam się w kawalerii działo w ostatnim czasie. Zresztą widzę, że nie jestem w tym sam. No ale no na tą chwilę ta kawaleria może być różna. Jeszcze ciekawe, jeżeli to wyjdzie, no jeżeli wyjdzie taka opcja rally, wiesz, AOE i rally AOE, które też będzie można, wiesz, bić, nie? W sensie, że będzie można w Openie zrobić tak Ashur Bani Pal, bo do wszystkiego zdolna, no ale my jako gracze kawalerii, tak jak mówisz, no trochę jesteśmy tam w czterech literach, jak porównamy sobie to, co ma piechota w ostatnim czasie albo łucznicy, więc no wiesz jak to jest Oli, no mam nadzieję, że tutaj będziemy mogli sobie lepiej to z tą kawalerią tam za 2-3 miesiące wspominać, że będzie już naprawdę coś dobrego, nie? No ja też nie chcę, wiesz, marudzić za bardzo, że kawaleria, o Boże, totalnie tragiczna jednostka, bo jednak przez bardzo długi okres była top of the top. Mhm. Więc co teraz mówię, no to, że teraz ta gra jest moim zdaniem w jednym z najbardziej zbalansowanych momentów, jakich była. Troszkę mniej przez Ragnara, który jednak wypycha tą piechotę zdecydowanie na czoło. Tak. Gdzie jak nie było Ragnara, to można się było kłócić, że łuki jeszcze podobny poziom mają. Teraz jednak piechota jest najsilniejsza, potem łuki, potem kawaleria. Mhm. Czy to chodzi o rally, garizony, czy fielda, no to kawaleria niestety przegrywa w każdym aspekcie. Mhm. Ale wciąż nie jestem w stanie powiedzieć tego, co wiele ludzi mówi, że jest słaba. Moim zdaniem wciąż jest bardzo silna. Mhm. I problem się pojawi, jeśli kolejny kawalerzysta będzie do dupy, a Infa i Piechta dostanie coś dobrego. Mhm. Wtedy już będzie problem u kawalerii. No. Ale w tym, jak to wygląda obecnie, wciąż uważam, że jest jak najbardziej grywalna i nie ma co narzekać na to. O, Nevski jest dalej gralny, chociaż teraz już częściej się grywa Joannę jako pierwszą i Nevskiego jako drugiego niż Nevskiego jako tak. pierwszego, więc... Absolutnie gram w ten sam sposób. Jest to marsz przede wszystkim szybszy, jest to marsz bardziej tankowny przez drzewko umiejętności Joanki. Tak. I jest to marsz, który jest po prostu przyjemniejszy do grania, jeśli chodzi o cokolwiek. No teraz też Herman z Liang też grają częściej, ze względu też na super skille, a dwa, jeżeli są, wiesz, dłuższe bale, no to bardziej można rozsiewać tą dotę, nie? Jak to, wiesz, No, wybucha i tak absolutnie. dalej, więc to też Herman z Liang też jest bardzo popularny. Ja też w kolejnych KVK jak będę grał, to będę właśnie kombinował w tą stronę, już nie będę leciał Nevski Joanna, no bo fakt ten Joanna, Nevski mogą ci robić lepsze kapeki, a Huo, mam nadzieję, że coś, wiesz, do tej trójki Nevski, Huo i Joanna dojdzie jakiś nowy właśnie taki kawalerzysta, który będziesz miał właśnie takie dwa dobre marsze. Wiesz o co mi chodzi, że to coś takiego bo muszą. tak, jak zrobisz to żołnewski, to tak trochę brakuje kogoś Tak, do Huo. tak. Niby ten William działa, ale jednak Tak. William jest Williamem, bardziej do XY komanderem, a temu Huo tak brakuje takiej pary do Huo. Brakuje kogoś, kto powiesz, tak jak jest żołn i Nevski i wiesz, że oni idą razem, tak brakuje tego, że Huo nie ma nikogo, kto ma powiedziane prosto. Jest stworzony dowódca dla Huo, tak jak masz Williama i Liucze, czy tak jak masz Ragnara i Scipio. No to są marsze, które mówią I'm made for you, a Huo niestety nie ma nikogo takiego. I wrócę na sekundę do tego, co powiedziałeś o Hermanie Zugę. No to tak, jak najbardziej jest to bardzo przyjemny marsz. Jest to marsz bardziej tankowny niż Zugę Herman, ale kosztem całkiem sporej ilości damage'a. Tak, no to też racja. A ja jednak, patrząc na to, jak po prostu losowo wypadł mój Zugę i to jak sam go zacząłem też dalej rozwijać w tym kierunku, a nie zatrzymałem się, powiedziałem stop, trzeba
trzeba coś naprawić. Mhm. No. To jednak, sorry, musiałem znaleźć słowo, bo ostatnio no, w KD nie mam za dużo Polaków. No Tak tak. jak liczyliśmy wcześniej, mam chyba 8. Tak. I nawet z nimi rozmawiam często po angielsku, bo po Mhm. prostu jest nam łatwiej. No tak. To jednak czasem zaczyna mi brakować tych słów po polsku, bo Okej. tak naprawdę jedyne gdzie używam polskiego to jest na uczelni. Mhm. E, No bo tak wiem, też widzowie nie wiedzą, to też Oli jest dość młodym królem. Większość króli tam troszeczkę ma więcej latek, a Oli to jest dość młodym królem, więc też takim młodym królem sobie będzie prowadzisz KD, to też się poza procentu mu się zdaje przyszłościowe doświadczenie, nie? No akurat śmiesznie, bo kierunek uczelni dosyć mi pasuje pod to, bo jestem na finansach i rachunkowości, więc Aha, no. przedmioty jak zarządzanie występują jak najbardziej. Także tak, przyjemnie się zgrywa, bo i rok pomaga mi w życiu i życie pomaga mi w roku. Tak. Więc tak, nie jest... Nie... Miło. Miło. Tak, nie? jest miło, no i oprócz tego jeszcze pracuję, więc jak ktoś mówi, że nie mam czasu, no to zawsze mówię, że można wszystko połączyć, tylko trzeba poświęcić trochę snu. No, to też racja, to akurat tak. Bycie królem to też, nawet czasem ludzie nie wiesz, nie dają sobie sprawę, jak bycie królem albo R4 potrafi pompować, jakby tak powiedzieć, z real life i też ogólnie personalnie osobę, kiedy jesteś właśnie w tych zarządzaniach. Ja wiem to po sobie po 4,5-5 latach po prostu bycie zawsze w tej R4, a teraz dopiero od paru miesięcy nie jestem tym. Więc wiem jaki ten ciężar, wiesz, jest teraz lżejszy. Ty pewnie za jakiś czas, kiedyś też to pewnie powiesz, że no jest to ciężka robota, że to nie jest takie, jak wszyscy myślą, że... Absolutnie wiesz, jest to ciężka robota. No, Jak przejąłem króla tylko, to i zobaczyłem ile to jest dodatkowej roboty z tego co masz jako R4, czy nawet ten drugi król, mhm, to miałem takie wow, wiedziałem, że to jest więcej roboty, żeby nie Mhm. było, że tam też jakoś w głowę w chmurach miałem, mówiłem, że będzie łatwiutko i tak dalej. mhm, Nie, ja od początku wiedziałem, że że będzie ciężko i tak naprawdę powtarzam to już wiele razy, ale bez R4, które mam obecnie jako wyposażone z osoby z rangą, bo to możesz zobaczyć sobie, no to są już wszystkie pokazywałem. czwórki, nie mamy nikogo innego. W R3 mamy zwykłych graczy, R2 to są farmy, no i R1 to są, mamy 2 graczy tam, którzy są na expel liście, bo nie dowieźli, Mhm. ale pozwalamy im zbierać sobie kredyty, bo ja wychodzę też z założenia, że jak ktoś mówi spoko, zawaliłem, odejdę, ale potrzebuję kredytów, to ja też nie będę zerował tej osoby, nie będę jej wchodził na głowę nie wiadomo jak. Powiedzieli, że potrzebują pomocy z uzyskaniem kredytów, no to ja mówię, proszę bardzo, chodźcie do głównego, farmcie sobie te kredyty, my wam pomożemy, ale macie zero eventów, zero MGE, nic takiego po prostu nie macie dostępu. Mhm. No i macie odejść przed KWK. Jak nie odejdą przed KWK, to wtedy oczywiście przed matchmakingiem jeszcze wyzerujemy. Ale wiesz, No bo Oli, teraz jednak- masz wakacje, nie musisz ich Tak, ale zerować. muszą ich przyjąć. A oni nie chcą przyjąć, oni powiedzieli, że oni chcą grać. Aha, no tak, bo tak Więc, muszą musieli przyjąć wakacje. No ale z drugiej strony, jeżeli przyjmują wakacje, to potem mają też tańsze paszporty, nie? Bo to teraz tak, za 2 dni ma wyjść, z tego co wiem. Po nowym update'cie tak jest, dokładnie tak jak 16, mówisz. 16 grudnia chyba to wchodzi. Tak, ale no, Mhm. tak jak ci mówię, próbowałem im to napisać, próbowałem wytłumaczyć, Mhm. ale niektórzy ludzie tego po prostu nie akceptują, nie No, rozumieją. rozumiem. Więc no, nie mogę tu nic innego poradzić, jak po prostu jedyną opcją mi zostaje, jak nie wypełnią swojej części umowy po tym wszystkim, co im zaoferowaliśmy, no Mhm. to jest wyzerować, żeby zmniejszyć tą moc nawet o te 40 milionów. Mhm. To nam plus licząc ich farmy, to może nawet 50 zejdzie. Mhm. No to ale raczej to są osoby, które trzymają słowo, więc raczej o to się u nich nie martwię. Mhm. Większym problemem jest ten gościu, o którym wspomniałem wcześniej w strefie pierwszej, który czysto Mhm. odmówił odejścia. Powiedział, że on kupił surowce przed tym, jak ogłosiłem expel listę. Mhm. On nie zamierza migrować, dopóki ich nie użyje. On Mhm. nie ma paszportów. Założył bańkę na 30 dni i powiedział, że albo możemy się tak bić i kłócić, albo on po prostu zostaje w KD i opuści po następnym KWK. Mhm. No tu też doszedłem do wniosku, że wiesz, liczenie tych paszportów, potem marnowanie tony jednostek na gościu, który ma 100 milionów, ma Gorgo, ma bardzo mocną piechotę. Nie ma sensu. Pytanie z MG, nie?
Co? Pytanie co z MG, czy nie będzie puszował, No, żeby wam zabrać jeśli- MG? I jeśli by walczył, to jeśli byśmy walczyli, to na pewno by puszował, no ale my mu odpuściliśmy. Aha. On sobie siedzi w swoim sojuszu, nikomu nie przeszkadza, więc no pozwalamy mu żyć, że tak powiem. Jest to Mhm. oczywiście ryzykowne, bo nigdy nie wiesz, co ludziom siedzi w głowie. Równie dobrze No możesz tak. siedzieć, czekać do MG, ukraść i migrować. Jest taka też opcja. Tak. No ale jednak ja wychodzę z założenia, że jak można przyjść porozmawiać jak człowiek z człowiekiem, to No tak. to trzeba też dać kredyt zaufania. Ja też Mhm. muszę ufać ludziom, jeśli chcę, żeby oni ufali mnie. Mhm. Więc no do takiego rozwiązania doszliśmy. No i teraz czekamy na rozwiązanie tej sytuacji. Mhm. Oli, tak na koniec, powiedz mi, czy chciałbyś na przykład, nie wiem, tutaj do swojego królestwa zaprosić jakichś, nie wiem, polskich graczy, jakie masz wymagania, czy oczywiście trzymacie się w trakcie jakiejś rekrutacji, czy ogólnie się na razie trzymacie tego, co macie? Jak to po prostu Wiesz u was co, wygląda? już ci mówię jak to wygląda. No Mhm. zacznijmy od tego, tak jak ci na początku mówiłem, że jesteśmy między seedami, więc Mhm. obecnie tej migracji staramy się unikać. Mhm. Szczególnie z dwóch powodów. Po pierwsze mieliśmy teraz bardzo dużą migrację, bo przyszło do nas około 10 osób z mocą prawie, no podchodzącą już tak pod 1 bilion, licząc wszystkie farmy i tak dalej. A druga sprawa Ja tu tylko widzom też powiem, że właśnie nawet jak jesteś tak nisko na seedzie, właśnie takie migrowanie 10 osób strasznie potrafi te seedy już podwyżać i bo nawet niektórzy, wiesz, gracze sobie nie zdają sprawy o tym, jaka to jest różnica czasem tych 10 graczy, których przyjmujesz i potem nagle ten seed ci idzie wyżej, nie? A no właśnie tak, w ja tych niższych absolutnie mam seedach to bardzo otwartą widać. tabelkę jak chcesz nawet. No. Mogę przeczytać, no to seed A zaczyna się z 11,5 biliona, Mhm. seed B zaczyna się z 9,150 biliona i Mhm. seed C zaczyna się z 7,4 biliona. Mhm. Więc no te różnice nie są aż tak wielkie w porównaniu, gdzie na przykład Imperium zaczyna się od 20 bilionów. Mhm. Więc między tym a Imperium masz 8 bilionów mocy ponad, Mhm. a między tymi naszymi trzema seedami masz 4 biliony. To tak. Między C a A. Więc no skoki są tam wielkie. To się jeszcze zmienia oczywiście bardzo często, kiedy jakiekolwiek KWK kończy, jakiekolwiek KD kończy KWK, no to te seedy też się zmieniają o setki milionów. Mhm. B na szczęście ostatnio podskoczyło, przez co spadliśmy, bo przez jakiś czas byliśmy w tym seedzie B. Mhm. No więc to są duże różnice. Jeśli chodzi o nasze kapeki i tak imigrację ogólnie, Mhm. to królestwo wychodziło z założenia, że przyjmujemy tylko tam znajomych. No i tam nasza 10 migrantów też jest w dużej mierze tymi znajomymi już znajomych, ale też są ludźmi, których bym przyjął, jakby sami do nas aplikowali, ponieważ spełniają wymogi po prostu. Zapełnili, a cała szóstka, która dołączyła, jest w stanie robić albo rally, albo garrison, No to jest więc dobrze. Nie? wypełnili nam luki, których nam brakowało, bo wcześniej mieliśmy mniej CJ-a, którzy działali i na łukach, i na kawalerii. Mieliśmy Shoguna na kawalerii, mieliśmy tam Mono na piechocie i mieliśmy Strumera na piechocie. Mhm. No a teraz nam właśnie oni doszli, więc mamy dodatkowego z kawalerii, dodatkowego z łuków, dodatkowego z kawalerii jeszcze jednego. Arkę I Ozyrysa to też się gra piechoty. przyjemniej. Pewnie. No, Arko Ozyrysa teraz mamy tak, że gramy, że mamy wszystkie budynki objęte Mhm. i do tego każda ralka ma w sobie garnizon dodatkowy, jeśli jest zrobione tak, że jeśli osoba, która może wypełnić tym garnizonem rally, ma EQ wystarczające, żeby dowódca garnizonowy przebił tego z rally. Mhm. Bo na przykład jest tak, że mamy tylko jedną osobę, która jest w stanie wypełnić moje albo Artura rally łuczników. Mhm. No i niestety nasze EQ na tych łucznikach jest o tyle wyższe, Mhm. że Dido Chow niestety nie będzie działał lepiej niż No tak. ten Ashur Zuge. Tak. Po prostu przez różnicę w EQ. Mhm. No i armamentach teraz, odkąd dodali do No tak. Arki, bo kiedyś nie było, Tak. jakby ktoś nie wiedział. Tak. No dobra, tyle mi się zdaje, że dzisiaj, jeżeli chodzi o tutaj Oliego. Oli nam tu dużo takich ciekawych informacji podał. Zresztą wiecie, że to królestwo, jakby tak powiedzieć, to było po przejściach, teraz Oli jest królem, on tutaj będzie to wszystko trzymał w ryzach. Widzę, że tutaj sobie pomalutku to fajnie ogarnia. No i pewnie jak będziecie chcieli zagrać gdzieś tam w CDC, myślicie o jakiejś migracji, a tu nie wiem, by się chłopakom coś tutaj zmieniło, może po kolejnym KVK, to na pewno pewnie do Oliego, jak napiszecie, to tam Oli pewnie coś przemyśli i będzie
będzie można po prostu sprawdzić, czy możecie tutaj zmigrować, czy po prostu jest na to szansa, czy nie. No bo wiecie, czasem ludzie szukają też tych niższych seedów, no bo nie każdy chce grać zawsze w tych najwyższych, nie? Tak czasem. No, absolutnie. Jestem zawsze otwarty do rozmowy, zawsze chętnie wysłucham sytuacji. Czasem właśnie przez sytuację zgodzę się ponad konto, jeśli widzę u gracza potencjał na Mhm. rozwój i że będzie w stanie robić to, co ma robić. Mhm, Wymagania mamy w miarę niskie i stosowne do mocy, mhm. a mimo to ludzie bardzo często po prostu przebijają, bo są proste i mają chęć do gry. No tak. Więc no... Czasem jak patrzycie na wasze konto, nie bądźcie zawsze, że na pewno mnie nie przyjmą, spróbujcie, bo najgorsze co usłyszycie to nie, albo ignorację. A jak spróbujecie, może akurat będziecie mieli szczęście i może was przyjmą. Także ja mam tyle do dodania na koniec. Dzięki wielkie, Oli, że zgodziłeś się na rozmowę, że udało nam się złapać, bo wiem, że teraz to najbliższe dni cię nie będzie, więc fajnie, że udało nam się złapać, tym bardziej, że ja tutaj też czasowo tak miałem napięte inne rozmowy, więc dzięki jeszcze raz. No i co, Absolutnie. powodzenia, nie? Powodzenia na No kolejnym i kawałka. wzajemnie, Będziemy w wzajemnie kontakcie. dla ciebie również i do usłyszenia. Dzięki wielkie. Na razie widzowie, subujcie, lajkujcie, komentujcie. Lecimy dalej z tym kanałem. Trzymajcie się, na razie. Hej.